Dziś wieszaki, ślubniaki w wersji romantycznej. Oczywiście, że w romantycznej, bo niby w jakiej mają być? Przecież są przeznaczone na najpiękniejszy dzień w życiu. Tak sobie myślę, że one są świetnym prezentem na panieńskie, bo potem już przed samym ślubem fotograf może im zrobić zdjęcia na przykład z chaleczką, welonem albo suknią ślubną. Ale w sumie to nie trzeba zmieniać stanu cywilnego, żeby nawet dla siebie zrobić takie wieszaki. Nie ma co gadać, zaczynamy. 2 wieszaki plus owale maluję na biało farbą akrylową. Białą oczywiście. Żeby wieszak wyszedł ładnie, wcale nie trzeba się jakoś szczególnie starać. Wystarczy wybrać odpowiedni, piękny, zabierający dech w piersiach papier ryżowy. Moja propozycja jest taka, link do papieru znajdziecie oczywiście pod filmem, ale u nas w sklepie Inspirello jest naprawdę mnóstwo pięknych papierów i jeżeli lubicie inną kolorystykę, albo inny wzór, albo inne kwiaty, to na pewno dla siebie coś tam znajdziecie. Do ozdobienia 2 wieszaków z 2 stron użyłam 2 papiery ryżowe. Z całą pewnością papieru wystarczy, natomiast jeżeli chcecie, tak jak ja, kwiaty mieć na bokach, a środek zakleić tym takim szaro-beżowym kolorem, no to tego szaro-beżowego nie jest za dużo. Potem Wam pokażę, jak ewentualne braki uzupełnić. Oczywiście, że ten środek wystarczy zakleić kawałkami papieru, ale potem Wam pokażę, jak zrównoważyć obie strony wieszaka, jeżeli te kolory z prawej i z lewej niezbyt do siebie pasują. Na razie na ekranie mały Tetris albo puzzle, czyli dopasowywanie kawałeczków tak, żeby całą powierzchnię wieszaka zakleić. I tutaj rzut oka z bliska, bo zaklejone wcale nie wygląda ładnie. Ta kombinacja alpejska, żeby każda dziurka była zaklejona, wygląda w tej chwili niechlujnie, ale widzieliście na końcu, że tego wcale nie widać, więc się nie przejmuję i jadę dalej. Klej wysechł, więc mogę odszlifować zwisające kawałki papieru ryżowego i teraz to już wygląda całkiem estetycznie. Zanim zacznę cokolwiek domalowywać, obie strony wieszaka dokładnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. Niby pomysł już jest, ale pokombinować jeszcze warto. A może serduszko, a może mniejsze serduszko. No dobra, to wszystko wyschło i zabieram się za cieniowanie. Można, ale nie trzeba. Bez delikatnego cieniowania te wieszaki i tak wyglądają fajnie. Można cieniować profesjonalnie pędzelkiem. O technice cieniowania nakręciłam Wam film i podlinkuję Wam go pod tym wideo. I jeszcze chwila cieniowania. Zobaczcie, ten wieszak jest z jednej strony troszkę ciemniejszy, a z drugiej jaśniejszy. Jeżeli to komuś nie przeszkadza, to ok, a ja Wam troszkę pokażę, jak zrównoważyć te dwie strony wieszaków. Po prostu trzeba docieniować takie krzywe linie. I jeżeli gdzieś na przykład mieliście niedoklejony kawałeczek tła, to także w ten sposób można go zakryć i będzie zupełnie niewidoczny. Jeżeli profesjonalne cieniowanie pędzelkiem to nie jest Wasza bajka, to możecie użyć innego, także profesjonalnego sposobu cieniowania. Dużo łatwiejszy, efekt podobny, cieniowanie gąbeczką. Gąbka plus farba akrylowa, tyle że farby nabieramy bardzo maleńko. Nabieramy na pędzelek oczywiście, potem ją gdzieś wycieramy i dopiero takim praktycznie suchym pędzlem malujemy cieniowanie. A teraz będzie mały ząg, czyli coś, co mi zupełnie nie wyszło i robiłam to 2 razy. Owale pomalowałam na biało, następnie podcieniowałam, bo miałam taki pomysł, żeby imiona przepięknie ręcznie napisać samodzielnie. Tutaj Wam właśnie prezentuję, że jeżeli Wasze ręczne pismo nie jest takie przepiękne, to możecie po prostu wyciąć i przykleić to imię. Ale jeżeli tak jak ja uważacie, że dacie sobie radę, że Wasze ręczne pismo jest przepiękne, to można je odbić, a potem poprawić mazakiem. Jak powiedziałam, tak zrobiłam, a następnie wywaliłam paskudnie brzydkie kulfony. Karol, przepraszam, już to zmazuję i przyklejam ładny wydruk z drukarki. A wydruk z drukarki laserowej przyklejamy tak. Wycinamy, delikatnie moczymy, żeby się włókna rozprężyły i żeby nasza kartka nie zwijała się w rulon, a następnie normalnie klejem przyklejamy. Klej pod spód, klej na wierzch, suszymy i jest przepięknie. Z jednej strony wieszaki zostaną matowe, ale z drugiej zrobię satynę. 1 albo 2 warstwy dla delikatnego satynowego połysku. Potem delikatnie pochlapałam farbą, wysuszyłam, a teraz będę nabłyszczała punktowo. Odrobina dodanego połysku to zawsze szczypta dodanej elegancji. Lakierem 3D pokrywam tylko kwiatki.
bo pomysł mam taki, żeby z tej strony wieszaków połysk miały właśnie kwiatki oraz tabliczki z imionami. Zobaczcie, tak to z bliska wygląda. Za chwilę lakierem 3D, czyli tym samym lakierem, pokryję górną część tabliczek, ale przed lakierowaniem trochę podcieniuję, bo według mnie prezentuje się teraz dużo ciekawiej. A większą powierzchnię lakieruję tak. Po prostu nakładam lakier dosyć grubo, a potem delikatnie rozprowadzam go wykałaczką albo patyczkiem do szaszłyków do samych brzegów. Nie można nalać lakieru zbyt grubo, bo zacznie Wam spływać. Suchy lakier wygląda tak. Tak na tabliczkach, a tak na wieszakach. Wieszaki wyglądają już całkiem fajnie, ale pomyślałam, że dodam jeszcze taki elegancki i praktyczny drobiazg. Taśma ozdobna po pierwsze wygląda super, a po drugie dzięki niej ciuchy, które będziemy wieszać na wieszaku, nie będą się z niego zsuwały. Jedna strona gotowa, a co z drugiej? Druga oczywiście musi być inna. To jest pisak do perełek. Kiedyś ten preparat uwielbiałam, potem gdzieś poszedł w zapomnienie, ale myślę, że warto go odświeżyć, bo to bardzo wdzięcznie wygląda. Przy okazji przypomnę Wam, jak prawidłowo zrobić taką perełkę, bo często kupujecie preparat, a potem mówicie, że nie wychodzą Wam ładne perełki, tylko takie dziwne stożki. Żeby zrobić piękną, okrąglutką perełkę, nie robimy tak, że dotykamy do powierzchni, a potem podnosimy aplikator, bo faktycznie wyjdzie Wam brzydki stożek. Robimy tak, że wyciskamy kuleczkę, a potem delikatnie zostawiamy ją na powierzchni. Tworzy nam się idealna perełka, która po chwili się samopoziomuje. Czyli najpierw wyciskamy, a potem ją zostawiamy na powierzchni. W ten sposób robione perełki zawsze mają przepiękny, okrąglusi kształt. Jakby ich nie oglądać, tak wyglądają ślicznie. Jeżeli wyciśniecie większą kulkę, to będzie większa perełka. Ale jeżeli przyłożycie aplikator do powierzchni i w tej chwili wyciśniecie perełkę, to myślę, że wyjdą Wam właśnie takie brzydkie, marne stożki. Prawdę mówiąc, to pomysł miałam taki, żeby z jednej strony było imię, a z drugiej albo data ślubu, albo jakaś krótka sentencja. Ale jakoś mi to z głowy wyleciało, z drugiej są tylko perełki. Jak się zastanowię, to może jeszcze z drugiej strony coś dokleję. Na razie kończę tak jak jest. Jeszcze kilka dodatków, jeszcze jakiś sznureczek, wstążeczka, kokardka, żeby całość prezentowała się elegancko i odświętnie. A gotowe wieszaki i ślubniaki prezentują się tak. Mam nadzieję, że kogoś zaraziłam pomysłem, że albo na ślub, albo na wesele, a może po prostu do własnej szafy takie śliczne wieszaczki sobie zrobi. To są wieszaki dla dorosłych. Mamy także w Inspirello mniejszą wersję tych wieszaków. Wieszaki dla dzieci. Tak tylko podpowiadam. Dobrze, że znalazłam w szufladzie te perełki, bo one są naprawdę cudownym preparatem i prezentują się znakomicie. Po prostu szyk i elegancja, a wystarczy je wycisnąć z pisaka. Jeżeli coś Wam się w tym filmie podobało, to listę wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, bo filmy emituję zawsze w niedzielę o godzinie 9 rano. Z kawą albo herbatą ogląda się je najlepiej. Zapraszam Was także na naszą fantastyczną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Znajdziecie tam mnóstwo pomysłów oraz jak trzeba uzyskacie pomoc oraz rady. Życzę mnóstwa pomysłów, samych udanych prac. Do zobaczenia.